Gdy w 1996 roku wyszedł Resident Evil, w pewien sposób ustanowił on standardy gatunku survival horror. Capcom, zachęcony popularnością gry, nie spoczął na laurach i wydał kolejne 2 części. Ale nie tylko oni zauważyli potencjał survival horrorów. Konami wydało Silent Hill, a wielu innych deweloperów próbowało ugrać coś na tym polu z różnym skutkiem. Jednak wcześniej w Capcomie pojawił się nowy pomysł, tym razem już nie oparty o zgniłe zombie, ale o coś zupełnie innego i w pewien sposób bardziej przerażającego. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik Micielski, a to historia powstania gry Dino Crisis. Zapraszam. Historia Dino Crisis rozpoczyna się od autora Resident Evil, Shinji Mikamiego. Capcom po wydaniu 2 części Residenta nie miał powodów do zmartwień. Obie gry stały się ogromnym hitem, a Mikami naturalnie ruszył do pracy nad kolejnymi częściami Resident Evil 3 Nemesis i Resident Evil Code Veronica. Dino Crisis nie był jego wymysłem. Nad projektem, który w tamtym czasie był zupełnie inną grą, pracowało wcześniej kilka osób, ale lider zespołu odszedł i gra ugrzęzła. Pozostali poprosili Mikamiego, aby pomógł im dokończyć projekt. Początkowo był to tytuł RPG możliwy do grania od 2 do 4 osób. Jednak Mikami szybko zrobił burzę mózgów i każdy z ekipy mógł podać swój pomysł, aby wybrać ten najlepszy. Jeden z grafików rzucił ideę, aby gra działa się na wyspie czaszek znanej z King Konga. Dla Mikamiego to wystarczyło. Pomysł był świeży i nowy. Drugą inspiracją był oczywiście Park Jurajski Stevena Spielberga. Obraz przyniósł ogromne dochody, ale co więcej rozpoczął dinozauromanię, która owładnęła cały świat. Mikami postanowił podciągnąć mechaniki z Residenta do gry, w której zamiast zombie pojawią się dinozaury. Również pomysł z różnymi rzutami kamer miał pozostać. Jednak Mikami nie chciał dokładnej kopii Residenta. Chciał wprowadzić nowe pomysły, które odświeżyłyby pomysł na survival horror. Jedną z pierwszych idei było to, że dinozaury mogły przemieszczać się za graczem do innych lokacji. Co prawda próbowano tego już w Resident Evil 2 z Mr. X, ale tym razem nie dotyczyło to bossa, ale wszystkich dinozaurów bez wyjątku. Innym pomysłem Mikamiego było to, aby w stosunku do zgniłych zombie dinozaury były o wiele wytrzymalsze. Chciał, aby gracze nie tyle angażowali się w samą walkę, ale bardziej jej unikali, co miało dodać jeszcze więcej uczucia strachu i pewnej takiej bezsilności. Jak się łatwo domyśleć, gra miała mieć większy poziom trudności. To było widać nie tylko w walce, ale i skomplikowaniu zagadek. Miało to podnieść napięcie w graczu, choć Shinji dodał i tutaj kilka ciekawych pomysłów, o których za chwilę. Akcję postanowiono przenieść na wyspę Ibis. Nazwa pochodziła od ptaka, którego nazwa po japońsku brzmi Toki i to brzmiało bardzo podobnie do japońskiego słowa czas, co oczywiście w pewien sposób odnosiło się do tego, co dzieje się na wyspie. Bohaterem, a w zasadzie bohaterką została Regina, rudowłosa agentka, która wraz z 3 komandosami, Gailem, Rickiem i Cooperem zostaje zrzucona na wyspę celem odszukania doktora Kirka, który 3 lata wcześniej został uznany za zmarłego, a okazuje się, że uciekł i pracuje nad tajną bronią. Postać Reginy była wzorowana na aktorce Melindzie Clark, a w zasadzie na odgrywanej przez nią postaci Jessica Priest z filmu Spawn z 1997 roku i w zasadzie podobieństwo tutaj widać jak na dłoni. Wyspę trzeba było zasiedlić dinozaurami. Według Mikamiego w zasadzie z gry wyleciały jedynie 2 dinozaury, które oryginalnie planowano w grze zamieścić, choć ich ilość i tak raczej nie powala. Mamy ich jedynie 6 rodzajów, w tym największy boss T-Rex. Był tutaj ciekawy, choć zapewne niezamierzony ukłon w stronę PlayStation. Ken Kutaragi, gdy próbował pozyskiwać deweloperów do tworzenia gier na PlayStation, pokazywał właśnie słynne demo T-Rexa, które znalazło się na jednym z demodisków do konsoli. Tutaj postanowiono przekuć słynne demo na pełnoprawną grę, choć nie ma przesłanek o tym, że Shinji Mikami, jak i Capcom zostali zainspirowani słynnym demem. Jednak był pewien problem. Mikami chciał, aby gracze odczuwali napięcie związane ze ścigającymi ich dinozaurami. W grze ze statycznymi kamerami sprawdzało się to średnio, choć tutaj dodam, że potem trochę zaprzeczając temu, druga część Dino Crisis wyszła właśnie w takiej formie. Niemniej, prerenderowane tła nie były dobrym pomysłem dla gry, która miała być dynamiczna. Zapadła decyzja, aby grę przygotować w całości na trójwymiarowym silniku.
silniku. Ciekawe, bo w tym samym roku, w którym zadebiutuje Dino Crisis, pojawił się Silent Hill dokładnie z tym samym pomysłem. Jednakże przeniesienie całej gry w trójwymiar było problematyczne z kilku powodów. Konsola nie miała aż takiej mocy, aby dorównać jakości i ilości detali prerenderowanym tłom z Resident Evil. Podjęto decyzję, aby osadzić grę w tajnej bazie, stąd też tytuł posiada dość smutne i nudne lokacje. Dopiero przy części drugiej przeniosą akcję do dżungli, ale przy okazji powrócą do prerenderowanych teł, bo tylko tak można było wykonać to na ówczesnym sprzęcie od Sony. Choć jak wspomina Shinji Mikami, dżungla była początkowo w planach, ale nie podołało jej PlayStation. Do gry zaprojektowano silnik, który miał być wykorzystany tylko do tego jednego tytułu, a który umożliwiał implementację animacji i skinowanie postaci. Trójwymiarowa kamera sprawdziła się znakomicie. Nie tyle pokazywała akcje z różnych perspektyw, ale gdy było trzeba, podążała za graczem, często skupiając się na ścigających nas drapieżnikach. Kosztem ruchomej kamery i całkowitego otoczenia 3D było to, że lokacje nie były zbyt okazałe. Momenty, kiedy wychodziliśmy na zewnątrz, można było policzyć na palcach jednej ręki. W grze królował raczej klimat industrialny, beton, metal, co niestety mocno kontrastowało ze świetnym Resident Evil 2, gdzie wreszcie opuszczaliśmy duszną rezydencję na rzecz bardziej otwartych miejscówek Raccoon City. No ale cóż, nie można było mieć wszystkiego. Zaimplementowano pomysł, że dinozaury mogą podążyć za graczem. Było to dość ciekawym zabiegiem, bo nigdzie nie mogliśmy czuć się bezpiecznie. No, przynajmniej w teorii. Ogólnie były to po prostu lokacje, pomiędzy którymi dinozaury mogły wędrować. Dodatkowym smaczkiem było to, że Regina mogła zostać ranna. Wtedy też nie dość, że traciła krew i energię, dodatkowo zwabiała dinozaury. Pomysł był na pewno ciekawy i dość niespotykany w tamtych czasach. Przed Mikamim i zespołem stał problem animacji dinozaurów. Nikt nie wiedział, jak się poruszały. Animacje oparto na zwierzętach czworonożnych, głównie psach i krokodylach, ale dodano kilka sztuczek, które zespół zaobserwował chociażby w Parku Jurajskim. I trzeba przyznać, że wywiązali się nieźle ze swojego zadania. Polujące raptory faktycznie zachowują się tak jak te widziane w filmie, bardzo często atakując w grupie. Ciekawym pomysłem było to, że drapieżniki mogły wytrącić bohaterce pistolet z rąk. Do momentu, aż go nie podniesiemy ponownie, Regina była bezbronna. Był to kolejny ciekawy i niespotykany aspekt, dorzucający kolejną cegiełkę do, pozornej inteligencji wrogów. Dino Crisis miał dość rozbudowany crafting. Pewne znalezione przedmioty można było łączyć, aby uzyskać z nich nowe przedmioty lub zwiększyć ich ilość. I miało to sens. Dino Crisis był dość trudny. Nie ma możliwości pokonania wszystkich dinozaurów, bo po pierwsze gra nie jest szczodra, jeśli chodzi o amunicję, a po drugie dinozaury potrafiły dość szybko zakończyć grę, sprowadzając Reginę do parteru i rozrywając ją na części. Dlatego przez większość gry zmuszeni byliśmy uciekać. Ciekawym pomysłem był zestaw do resuscytacji. Po śmierci nie wracaliśmy do ekranu tytułowego. Jeśli posiadaliśmy takowy zestaw, Regina wracała do zdrowia i trafiała do poprzedniej lokacji. Jeśli straciliśmy wszystkie zestawy, było jeszcze 5 kontynuacji. Co ciekawe, w Japonii mieli do dyspozycji aż 30 kontynuacji i mniejszą ilość dinozaurów. Ameryka i Europa dostała tą trudniejszą wersję i całe szczęście. Kolejnym ciekawym elementem była broń. Owszem, były standardowe pistolety, które wymagały od groma kul, aby położyć dinozaura, ale abyśmy nie czuli się bezbronni, zaproponowano strzałki usypiające, które w zależności od mocy pozwalały wyeliminować drapieżnika na kilka cennych sekund. Niestety strzałek nie było zbyt wiele, więc nie mogła to być podstawowa broń, ale raczej używana tylko w wyjątkowych przypadkach. Dodawała ona kolejny element niepewności, kiedy gracz nie do końca wiedział, na ile dinozaury są wyeliminowane i za ile sekund wstaną, by dalej na nas polować. Jeśli chodzi o zagadki, gra była trudna. Bardzo często nie do końca było wiadomo, gdzie iść i co zrobić. Nie pomagała w tym źle zaprojektowana mapa, która tylko pokazywała, w którym pomieszczeniu jesteśmy, ale określenie, czy drzwi, do których zmierzamy, są właściwe, było bardzo trudne, więc w dużej mierze, grając w Dino Crisis, ślęczeliśmy na mapie, patrząc, czy droga, którą wybraliśmy, jest właściwa. Dodano też wybory. W zasadzie sprowadzało się to do 3 miejsc, gdzie Regina mogła podjąć decyzję, czy wybrać sposób Gale'a czy Ricka. Ten pierwszy zazwyczaj stał za siłowym rozwiązaniem, natomiast drugi był ukierunkowany na rozwiązywanie większej ilości zagadek. Pomysł był dobry
dobry, bo zachęcał do kilkukrotnego przejścia gry, a ta na końcu oferowała aż 3 różne zakończenia. Gra, jak się domyślacie, pojawiła się na pierwszym PlayStation w 1999 roku, co było o tyle ciekawe, że już za rogiem czaiło się PlayStation 2, które posiadało o wiele większe możliwości i pewnie mogłoby przenieść całą wizję Mikamiego w pełne 3D. Niestety tak się nie stało, ba, nawet druga część, która zadebiutowała tego samego dnia co PlayStation 2, pojawiła się nadal na pierwsze PlayStation. To już co prawda inna historia, ale w grze, pomimo że była bardzo dobra, było widać, że motywy prerenderowanych teł powoli odchodziły do lamusa i gra wydawała się na swój czas przestarzała. Film o Dino Crisis będzie niebawem w ramach serii To było grane. Co ciekawe, nie tylko Dino Crisis 2 spotkał ten problem, ale również remake Resident Evil i Resident Evil Zero na GameCube'a. Gracze chcieli pokazu mocy nowych maszyn, a te gry tego nie dawały. To był moment, w którym Shinji Mikami zmieni swoje podejście i przygotuje Resident Evil 4. Ale to już zupełnie inna historia. Dino Crisis obok PlayStation i PC-ów pojawił się też na Dreamcastie, który był już na rynku i zdawałoby się, że ten port powinien być doskonalszy od tego, co było na PlayStation. Ale niestety muszę was rozczarować. Capcom zupełnie się nie wysilił, produkując grę na mocniejszą konsolę. Znajdziemy dokładnie to samo, ba nawet skaczące tekstury z powodu braku operacji zmiennoprzecinkowych z pierwszego PlayStation zostały przeniesione na Dreamcasta. Oznacza to, że silnik nie był zupełnie ruszany. Problemy z teksturami i perspektywą również znalazły się na Dreamcastie. Gdybym był złośliwy, powiedziałbym, że gra na Dreamcastie działa poprzez emulator PlayStation. Planowano też port na Game Boy Color. Jego developingiem zajmował się oddział Capcomu M4, który dostarczył również na tę konsolę Resident Evil Gaiden. Niestety, choć tytuł zapowiedziano w 2000 roku, nigdy nie ujrzał on światła dziennego. Jest jeszcze ciekawa teoria, o której mało osób dzisiaj wie i mało pamięta. Otóż teoria ta głosi, że Dino Crisis, jak i Resident Evil dzieją się w jednym uniwersum. Łączy je korporacja Umbrella, której logo możemy znaleźć w kilku miejscach w różnych lokacjach. Choć ja podejrzewam, że to raczej easter egg niż wskazówka do jedności uniwersów. Niemniej, to ciekawa sprawa, sami chyba przyznacie. Koniec serii Dino Crisis był smutny. Dino Crisis 3 to krab jakich mało. Idiotycznie przeniesione dinozaury w kosmos, zrezygnowano z zagadek na rzecz kiepskiej strzelanki z drewnianymi bohaterami. Pół biedy, że ta abominacja pojawiła się tylko na Xboxa jako tytuł ekskluzywny. Sprzedaż była niska, recenzje miażdżące. Capcom odwrócił się od Dino Crisis i do dziś seria pozostaje martwa. I kolejna ciekawostka. Niewiele osób wie, ale Dino Crisis pojawił się też na PlayStation 2 pod nazwą Dino Stalker. Wzorem kiepskich strzelanek na pistolet świetlnych, nazwanych Gun Survivor, ten również był strzelanką na szynach. Choć gra nazywała się inaczej, rozgrywała się w uniwersum Dino Crisis, ale dla własnego dobra lepiej nie sprawdzajcie tego tytułu. Dino Crisis przez wielu z was jest bardzo dobrze wspominana i słusznie, to całkiem udana gra, na którą mówi się Resident Evil z dinozaurami. Jednak Shinji Mikami i jego zespół starał się dorzucić wiele nowych mechanik, aby odróżnić ją od Residenta, choć to i tak na niewiele się zdało. Dino Crisis dziś żyje sobie jedynie we wspomnieniach i nadziei, że Capcom kiedyś wskrzesi markę, ale niestety, niedawno zapowiedziany Exoprimal, który wygląda jak popłuczyny po Dino Crisis, wciąż nie jest pełnoprawnym sequelem, a w najlepszym razie spin-offem, który już teraz nie zachwyca. Co przyniesie przyszłość? Czy rudowłosa Regina pojawi się w końcu ponownie na naszych telewizorach? Cóż, śmiem wątpić, ale nadzieja umiera ostatnia. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a.